Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Marcin, firma Tropical. Dziś odwiedziłem Darka. Za mną widzicie wąziutki korytarzyk, ale to, co jest dalej, sami zobaczycie. Zapraszam. Jest na co popatrzeć, co? Przedstawiam Wam Darka. Witam. Dzień dobry. Witam Ciebie, Darku. Cześć. Super, że nas zaprosiłeś. Już na wstępie na pewno widzowie coś zobaczyli, natomiast każdy z tych zbiorników, który tutaj jest, to chyba można by opisywać przynajmniej z godzinę i mówić o nim. Tyle czasu dziś nie mamy, natomiast przede wszystkim od początku, mimo że te ryby strasznie nas rozpraszają i wszystko tu w koło, chcę zapytać o to, skąd ta pasja u Ciebie? Co doprowadziło do tego, że jesteśmy w tak cudownym pomieszczeniu? Pasja zaczęła się gdzieś w latach około 1985-86. Miałem wtedy 10-11 lat. Mieszkałem wówczas w Pile. Za tamtych czasów był tak zwany Polski Związek Akwarystów, który był również w Pile. Tam się pierwszy raz jakby pojawiłem, zobaczyłem, spodobało mi się. No i w zasadzie to od tego momentu. Następnie przeprowadziłem się do Chełmna, zaraz gdzieś tak nawet to było już po 2 latach, jak zacząłem tą akwarystykę. I tak do wieku gdzieś 22-3 lat, czyli jakiś pierwszy rzut jakby tego wszystkiego, z 12 lat zajmowałem się akwarystyką. Później, no, że tak nie to, że niestety, bo głupio to zabrzmi, założyłem rodzinę, no i już tak mniej czasu troszkę było i tam powiedzmy było ileś lat przerwy i znowuż od kilku dobrych lat wróciło. Mimo że nie zajmowałem się też akwarystyką, ale bardzo też dużo mimo wszystko czytałem o tym, czytam ten magazyn Akwarium i tak dalej, no gdzieś to się działo, gdzieś te filmy, YouTube i tak dalej, no tak to się zaczęło. No tak jest, że czasami nie mamy akwarium, ale jednak Mimo mamy wszystko... książki, mamy magazyny i mamy co poczytać. Tak. Oprócz tego jest jeszcze internet, w którym możemy też coś pooglądać ciekawego. Dokładnie. Nasz film też tam będzie, więc może ktoś w przyszłości zainspiruje się tym, o czym dzisiaj opowiadasz. Słuchaj, stoimy przy największym akwarium, tak. Bo tych akwariów jest tutaj 10. 10. Stoimy przy największym akwarium, tak. Akwarium, które jak już wcześniej tutaj wszedłem, od razu powiedziałem, że są w nim bardzo, bardzo ciekawe ryby, które też rzadko pojawiają się w sklepach. Nie mam do końca na myśli altumów, aczkolwiek są tutaj prześliczne, są bardzo spokojne. Ale może opowiedz, co tu jeszcze pływa. Oprócz altumów właśnie. mamy Loricarię atabapo, Rio atabapo, wiadomo. Dorosłych jest tu 5 sztuk, z tego są 2 samce, 3 samice. No i praktycznie od 1,5 roku non-stop się rozmnażają i non-stop mają ikrę. Tak nawet w tej chwili nawet w tej chwili 2 samce trzymają tak. ikrę i ją wachlują. Oprócz tego no, zwinnik kolumbijski, o którym chyba właśnie wspomniałeś, że to jest rzadka ryba, znaczy się rzadka, mało spotykana spotykana w sklepach. Ale bardzo pięknie się u mnie jakoś wybarwiła, bardzo duży urósł. Przypomina mi swoim zachowaniem jakby piranie, że tak powiem. Dokładnie. Tak, nawet one mają dość takie płaskie pyski, więc to też troszkę je przypomina, a przede wszystkim bardzo ładnie zachowują się stadnie. Tak, dokładnie. Tak. Mimo wszystko, że ktoś by myślał, że nie, ale trzymają fajnie stado, no nawet właśnie w tej chwili, gdzie są deczko przestraszone przez to wszystko, ale jednak nie pochowane w różnych kątach, tylko w jednym. Oprócz tego jest kilka kirysków, generalnie było ich 20, czy jeszcze tyle jest? Może troszkę więcej, bo nieraz znajduję niestety młode w sampie. Aha, no czyli również tam się odchowują najlepiej, najczęściej, czyli najbardziej na trzeba poczekać tylko na altumy. Tak jest. Słuchaj, ponad akwarium są rośliny, natomiast nie jest to akwaponika. Nie. Są zasilane osobno wodą. Zraszają się 8 razy na dobę.
automatycznie. No, w zasadzie no, to nie akwaponika, tylko bardziej paludarium można by było to tak nazwać. Już tak niektóre zarosły, że wyparły, niektórych już nie widać, ale widać też, że niektóre zaniknęły mi całkowicie. Ale chyba tak naturalnie to wygląda, że Ale są też storczyki. Tak, są storczyki już jak bardzo takie tropikalne, jak można je nazwać, no ale już tak z tej pozycji to już widzę tylko 2, a było ich z 8. No cóż, no, tak jest. Nie wszystko udaje się Tak utrzymać jest. tak, jakby się chciało. Tak. Natomiast no, wygląda to naprawdę spektakularnie. Super. Ten zbiornik ma też bardzo fajną filtrację, Tak. ponieważ jest tutaj SAMP. Tak, jest SAMP. No SAMP to nie to, że wymyśliłem, że tak powiem, no SAMP już dawno ktoś wymyślił, ale tak tam sposób podłączenia, sposób jakby działania, jego hydraulikę wykonałem sam. Troszeczkę później przeróbek było. Myślę, że działa fajnie, dobrze. Zimą jest wężownica, która jak jest centralne, że tak powiem, załączone w domu, to dzięki temu załącza się tutaj elektrozawór, który powoduje, że ta ciepła woda z centralnego przepływa. No dzięki temu troszeczkę oszczędności na tak dużym zbiorniku, to Czyli jest dużo. Ta sama woda, która jest w grzejnikach, Tak. powyżej, przepływa sobie zimą przez akwarium. Tak jest, przez sam i ogrzewa. Tak jest. Tak. Wygląda to naprawdę świetnie. Tak jak wspominałeś, zbrojniki się tutaj mnożą, kirysy się mnożą. Tak. Podejrzewam, że zbiorniki również. Być może tylko altumy nie pozwalają tego odchować, a tak jest. Altumy miejmy nadzieję niedługo, natomiast jest tu też troszkę roślin pod wodą. Nie jest ich być może dużo, ale dają ten naturalny wygląd zbiornika. Powiedz mi, jak często karmisz swoje akwarium? Generalnie w tej chwili, jak już praktycznie wszystkie ryby tu są dorosłe, to najczęściej to jest raz dziennie już niestety, ale jak tam nieraz jest ten czas albo chęć i więcej się, to ten drugi raz jeszcze co któryś dzień, 2 razy dziennie dostaną. No tak jest. W większości to jest właśnie pokarm suchy, a ten drugi raz, jak czasami jest na to moment, to omułki lub swój jakiś miks mrożony podaję. Mrożonych pokarmów. Tak. Słuchajcie, jak zwykle mamy mało czasu, zbiorników tu jest bardzo dużo, więc może przejdziemy też do kolejnych i pokażemy Wam jeszcze kilka zbiorników, które naprawdę warto tutaj obejrzeć, ponieważ tak, w większości w tym pomieszczeniu mamy Amerykę Południową. Dokładnie, tak jest. Ale są jest też 2 zbiorniki z Azją, to być może kiedyś tam jeszcze zobaczymy. I oprócz słodkowodnych zbiorników jest tutaj też już zaczątek akwarium morskiego. Tak. Także zdradzasz tą akwarystykę słodkowodną na rzecz morskiej. Muszę porozmawiać z Bartkiem od Marine Power, który prowadzi nasze live czaty. Tak, że jednak śledzę. jest tak, jak on mówi, że sporo akwarystów ze słodkowodnej przechodzi na morską. On w tej chwili odwrotnie z morskiej też założył sobie akwarium słodkowodne, także... Ja myślę, że nie zdradzę, a spróbuję i też właśnie oglądam ten live chat i się na tym troszeczkę próbuję wzorować, wiadomo. To bardzo miło. Dobra, słuchaj, przechodzimy do kolejnych zbiorników, bo jest co pokazać i poopowiadamy o czymś jeszcze. Drugi co do wielkości zbiornik tutaj. 600 litrów plus Tak. SAMP. I co w nim pływa? No i moje ulubione od zawsze, od dzieciaka w zasadzie, ale kiedyś nie było na nie stać, dyskowce. Dyski są piękne, są całkiem spokojne, co prawda no nie do końca chciały wypłynąć tutaj do przodu do nas, Tak. jak podeszliśmy, natomiast razem z nimi pływają Kirysy Panda. Kirysy Panda i to widać rewelacyjnie, jak kirysy potrafią jednak pływać stadem. Czyli w większych akwariach naprawdę pływają tak jak w naturze w stadzie. Oczywiście od czasu do czasu oddzielają się od niego i gdzieś tam sobie czegoś szukają, ale raczej trzymają się wszystkie razem. Wygląda to niesamowicie. Także pamiętajcie, że jest sporo gatunków ryb stadnych i kiedy kupujemy je jednak do małego akwarium, niekoniecznie czują się dobrze, natomiast w dużym akwarium naprawdę warto sobie poczytać o zachowaniu ryb i dobierać sobie takie ryby, które będą
właśnie w tym stadzie pływały, ponieważ jest to niesamowity widok. Tutaj też Loricarię Rio Atabapo, no tak po prostu. Loricarię Rio Atabapo jest tutaj bardzo dużo. W każdym akwarium, Tak, ale są to wdzięczne ryby. W jednym lubią... jest nawet kilkaset. Tak jest, tak. One lubią Także ciepłą jest wodę to jak pokazać. dyskowce, więc nie przeszkadza im to, lubią ten sam pokarm, no może bardziej aż mięsożerne niż dyskowce, bo wszystko żerne, ale sobie razem wspólnie radzą. Słuchaj, dyskowce sobie tak fajnie wszystkie razem siedzą, natomiast powiedz mi temperaturowo. 28 stopni, no niestety tak lubią, no wiadomo, ona będzie żyła i jak będzie miała 26, no ale to chyba nie tędy droga. No, czują się na pewno lepiej i bardziej komfortowo. Tak jest. Powiedz mi tylko jedną rzecz, ponieważ nie wspomnieliśmy o tym przy poprzednim akwarium, nie zapytałem Ciebie o samą obsługę, czyli o podmianę wody. Jak często to robisz, bo na pewno przy dyskowcach też podobnie jak przy altumach? Podobnie. Generalnie staram się w dyskowcach jednak raz w tygodniu, to musi być tak, że tak powiem obowiązkowo, podmieniam takie jakieś tam powiedzmy 20% z tego zbiornika. No i u altumów w tym większym nieraz co 2 tygodnie. Tam jednak ono jest bardziej dojrzałe, ona już ma 2 lata tamto akwarium i tam jest ta biologia tak już stabilna. Tutaj jeszcze to jest świeże akwarium, ono ma 3-4 miesiące i myślę, że dlatego troszeczkę tej podmiany potrzebuje więcej. Właśnie tutaj te ryby są krótko, natomiast miałeś już je wcześniej. Tak, one sobie dorastały w zbiorniku mniejszym, były od małego zakupione około 5 cm. Rok temu dosłownie, gdzieś tam było to 15 września, czyli u mnie są równy rok, no i wyglądają tak jak wyglądają. To akwarium ma wystrój, akwarium, które pokażemy za chwilę, ma go trochę mniej. Tak, ono służy, bo te drugie właśnie będzie pokazane jak to, no może jeszcze mniej mogłoby mieć, bo służy do odchowania dyskowców. No i to będą dyskowce, które udało mi się rozmnożyć, są u mnie od małego. No i miejmy nadzieję, że podpłyną do nas bliżej, także przejdźmy do kolejnego zbiornika. Zapraszam. W poprzednim akwarium pływały ryby zakupione przez Ciebie, natomiast w tym pływają wyhodowane. Tak jest. Przeze mnie od ikry. Rodziców już nie mam, bo już nie miałem gdzie trzymać. Dałem koledze, a zostały już tylko od małego i w tej chwili w grudniu będą miały rok. No to też tak właśnie wydaje mi się, że też są ładne i że będą ładne. I tutaj mamy mniejszy wystrój. Tak. Troszkę filtrację, można powiedzieć, wspierają rośliny. Tak jest, żeby wybierały NO3 tak zwane. Tutaj mamy mniej, tutaj nie mamy sampa w sumie, natomiast mamy filtr panelowy, wewnętrzny. czy tam jak to nazywałem, taki wewnętrzny samp. Można też tak jest go dość spory i ta powierzchnia filtracyjna jest naprawdę duża. Jest tu łatwość zbierania jakby nieczystości. No teraz jest akwarium dojrzałe, tych nieczystości aż się nie zbiera, no ale gdyby trzeba, to jest ta łatwość podania może jakiejś specyficznej chemii, jako leku. Słuchaj, o zbrojniki już nie pytam. To znowuż tak, do wybierania, że tak powiem, czyszczenia dna znowuż jest, ale jest też troszkę setki małych... Rio Atabapo są w całym tym pomieszczeniu. Setki jest na dole, natomiast ale łącznie jest ich to naprawdę dużo. Tak, ale jest jeszcze fajna rzecz, prędzej tego nie zauważyliśmy. Są małe zbrojniki. To jest hybryda z dwóch, akurat się tak dobrało jakiś czas temu, L333 i L400 i wyszły takie fajne maluchy. No i trochę ich tu siedzi. Tak, troszkę jest i tam jest sporo ich. Rzeczywiście. No właśnie. No cóż, widzieliśmy już część tutaj zbiorników, wszystkich będzie nam ciężko pokazać w tej chwili. Natomiast zapraszam na kolejne spotkanie. Będziemy musieli się spotkać jeszcze raz, to na pewno. Słuchajcie, także jeżeli podobał Wam się program, to na pewno musicie polubić nasz kanał. Natomiast Darku, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję również. I dziękuję Wam wszystkim za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Do zobaczenia. Thank you.